tej chwili oglądasz, to klasztor Kat Szki, znajdujący się na 40-metrowej odosobnionej skale. Wiek fundamentów kościółka wskazuje, że zbudowano go około 1000 lat temu. Po inwazji osmańskiej budowlę zrujnowano i zapomniano o wzgórzu na długie lata. Dwa fakty przywróciły do życia to miejsce. Najpierw w 1944 roku grupa prowadzona przez alpinistę Aleksandra Japaridze i pisarza Lewana Gotuna zdobyła szczyt. Później zamieszkał na górze mnich Maksim Kwataradze, były skazaniec, który nawrócił się po odbytym wyroku. Maksim mieszka tu od ponad 20 lat i schodzi na dół 2 razy w tygodniu po specjalnie zamontowanej żelaznej drabince. Miejsce to robi spektakularne wrażenie i znajduje się tuż obok skałek, na których odbyliśmy drugą część kursu wspinaczkowego. Pod koniec dnia udajemy się do 150-tysięcznego miasta o śmiesznej nazwie Kutaisi, które według mitologii greckiej było celem wyprawy Jazona i argonautów po złote runo. Obecnie Kutaisi znane jest z czegoś zupełnie innego – portu lotniczego, tanich linii lotniczych, co napędza do Gruzji niezliczone rzesze turystów, głównie Polaków. Zapraszam Cię na wycieczkę po miejscowym bazarze i zakupy na targu w Kutaisi. Ależ fajny wyjazd. Szkoda tylko, że ta pogoda przez 3 dni była do dupy. Deszcz lał, szaro, buro i ponuro. Ale teraz jest super. 20 stopni, słoneczko. Ciepło. Miasto nazywa się Chiatura. No i tutaj w tym mieście to, co jest ciekawe, to kolejki górskie, które przewożą ludzi, bo różnice poziomów są potężne. Cześć! Gruzja, kraj psów. Uwielbiam psy, kocham psy. I Gruzini chyba też kochają. Dowiedziałem się, że te z kolczykiem to są wykastrowane, a nie zaszczepione. Na tym polega różnica, żeby się po prostu tak nie rozmnażały. Szkoda trochę, ale podobno i tak się rozmnażają. Kompletnie się nic nie przejmują. Kierowcy też jakoś nauczyli się omijać. Takiego żarcia to on chyba nigdy nie jadł. Skóra i kości. Ale zadowolony. Wszystkie psy tutaj są przyjacielskie, ale chyba bałbym się teraz do niego podejść, bo mogłoby to się źle skończyć. Jestem w Gruzji, w Kutaisi, takie typowo postsowieckie miasto. Znalazłem tylko 2 takie ryneczki, bazarki, nie wiem jak to nazwać. Fajne, bo sprzedają tam różne zioła, przyprawy, takie rzeczy, które lubię. I arbuzy po 20 kg. A tak poza tym to nuda, naprawdę nie ma co szukać w tym mieście, bo ani architektura nie jest ciekawa, ani nic ciekawego tutaj generalnie nie ma. Jedyna ciekawa rzecz to jest lotnisko z tanimi liniami lotniczymi i tyle. Właśnie wchodzę na ten bazarek. Sprzedają tutaj różne warzywa, owoce. O, to są te ich bardzo fajne, takie różne słodycze. I to jest bajer. A, no i oczywiście wino w butelkach. Wino, czacza, nawet koniak domowej produkcji. Niestety tych napisów nie za bardzo mogę rozszyfrować, ale zakładam, że to jest właśnie czacza. Aha, i w ogóle jest teraz sezon na winogron. Wszędzie się mnóstwo winogronu sprzedaje. Oni tutaj po prostu żyją z tego winogronu. No i wytwarzają właśnie z niego różne dziwne rzeczy. O, i to są te ich słodkości. Ale tu jedzie serami, stoiska z serami. No taka typowa hala targowa, jak kiedyś w Polsce za komuny. Suszone mięso, grzyby najróżniejsze. I to wszystko, co ci ludzie produkują i wytwarzają. O, tam są świnie, połówki zamrożone. Różne sektory. Z mięsem, z serami, z suszonkami. Dzisiaj rano miałem śmieszną sytuację, ponieważ potrzebowałem kupić wodę mineralną rano. Idę tam. O, jakieś rękodzieło. I wstałem o 8. Strasznie mi się pić chciało, bo mieliśmy z chłopakami kolację, więc wypiłem pół butelki wina. Chodzę rano. O, sorry. Właśnie walnąłem pana kamerą. Już w porządku. Wstałem o 8 rano, wyszedłem na miasto, miasto puste, nic się nie dzieje. I przez godzinę obszedłem całe miasto w poszukiwaniu jakiejś wody mineralnej. I nic nie było. Dopiero o 9 otworzyli miejsce, gdzie mogłem kupić wodę mineralną i to była apteka. Więc kupiłem w aptece wodę mineralną. No i ją wypiłem.
No i dopiero dziś koło 10 rano zaczęło się tutaj coś tam dziać i ogarnąć w tym mieście. Na Kaukazie ludzie po prostu bardzo długo śpią. Pani jakieś marynaty robiła. A tak, marynowany czosnek, ogórki, zielone pomidory, kapusta. Całe stoisko z marynatami. Pięknie to wygląda. Bardzo zdrowe na pewno. A tutaj są przyprawy. To jest ten słynna sól gruzińska, nie pamiętam z jakiego miasta, ale z regionu Svaneti. Takie garnki. Jakieś aluminiowe. Ha! Czy ktoś jeszcze gotuje w aluminiowych garnkach? No i tyle. Jutro samolot i do domu. Kutaisi, miasto, które można ogarnąć 2 godziny. I więcej nie trzeba. Właściwie to tylko te 2 bazary, które są całkiem duże i rozległe. Na tle, że już się pogubiłem. Fajny jest ten most w Kutaisi. Widać w oddali góry. Już jest śnieg o tej porze roku, chociaż to nie są te najwyższe góry. Tutaj są takie fajne piaskowce czy coś. Woda nie jest, delikatnie mówiąc, tak czysta, jak się spodziewałem. No i to jest taki centralny punkt w tym mieście, bo poza tym to tutaj nic nie ma. Naprawdę nic nie ma. Świetna pogoda jest teraz. Były takie ulewy i tak było poskrzanione. A teraz jest naprawdę fajnie. To już koniec naszej przygody na Kaukazie w tym roku. W przyszłości jeszcze nie raz zabiorę Cię w tą magiczną krainę. Na pewno spróbujemy ataku szczytowego na Tetnulli. Wcześniej zrobimy kilkudniową aklimatyzację w masywie góry Laila. Tymczasem zabieram Cię na drugi koniec świata, na 2 fascynujące wyprawy do Afryki. Pierwsza wyprawa to RPA i maleńkie przepiękne państwo Lesotho, nazywane Tybetem Afryki. Druga wyprawa to 1,5-miesięczna podróż autostopem przez 6 krajów na czarnym lądzie. Zapraszam Cię do oglądania kolejnych odcinków.